Ten odcinek Kundel Podcastu jest naprawdę wyjątkowy. To opowieść o nadziei, miłości i cudach, które wydarzyły się dzięki Wam, naszym wspaniałym darczyńcom i przyjaciołom. Dziś usłyszycie historie, które wzruszają do łez, inspirują i pokazują, że każde uratowane życie ma ogromną wartość. To podziękowanie dla Was, bo bez Was nie byłoby tych szczęśliwych zakończeń, merdających ogonków i psich uśmiechów. To Wy jesteście bohaterami, którzy zmieniają świat dla tych, którzy sami nie potrafią o to poprosić. Usiądźcie wygodnie, przygotujcie chusteczki i pozwólcie, by te historie wniosły odrobinę ciepła do Waszych serc w ten piękny, świąteczny czas. Kapitan Nemo to jedno z tych imion, które na zawsze zostanie w naszych sercach. Był jednym z pierwszych naszych podopiecznych, który otworzył drzwi do szczęścia nie tylko dla siebie, ale i dla setek psów, które miały nadejść po nim. Nemo miał 5 lat, był czarnym, podpalanym kundelkiem, a jego zdjęcie zobaczyliśmy na Facebooku. To była chwila, której nie zapomnę. Mały piesek, skulony w obskurnej, wilgotnej norze przytuliska. Jego jedna łapa nienaturalnie podwinięta. Patrzyliśmy na niego i wiedzieliśmy, że musimy coś zrobić. Decyzja zapadła natychmiast. Jedziemy po niego. Kiedy go zobaczyliśmy, śmierdział tak, że trudno było oddychać, a jego sierść była przesiąknięta brudem. Łapa okazała się złamana już dawno temu, tak dawno, że kość nie zrosła się prawidłowo, tworząc tak zwany staw rzekomy. Nemo chodził na 3 łapkach, jakby już pogodził się ze swoim losem. Nie mieliśmy jednak zamiaru na to pozwolić. Lekarz, badania, długa droga ponad 100 kilometrów do specjalisty, który potrafił zdziałać cuda. Operacja była koniecznością, ale udała się znakomicie. Potem nadszedł czas rehabilitacji. Długiej, mozolnej, wymagającej cierpliwości. Nemo stawiał pierwsze kroki na swojej nowej łapie, jakby uczył się chodzić na nowo. W końcu nadszedł ten moment. Nemo biegał, skakał, tak jakby nigdy nie znał bólu ani cierpienia. Wkrótce zadzwonił telefon. Młody, 26-letni chłopak z Poznania, aktywny, pełen energii i miłości do podróży, szukał kompana na wspólną drogę przez życie. Usłyszał o Nemo i zakochał się od pierwszego spojrzenia. Nemo znalazł dom pełen przygód, radości i bezgranicznej miłości. Dziś mamy dziesiątki zdjęć z miejsc, które odwiedził. Góry, jeziora, puste plaże o wschodzie słońca. Wszędzie tam, gdzie jego opiekun zabierał go ze sobą, bo wierzył, że pies to członek rodziny, który zasługuje na wszystko, co najlepsze. Nemo był wyjątkowy. To on pokazał nam, że możemy wiele, że każda historia może mieć szczęśliwe zakończenie, jeśli tylko się nie poddamy. Dzięki Wam, naszym cudownym darczyńcom, ten mały piesek mógł stanąć na 4 łapy i wyruszyć w podróż życia. To była iskra, od której zapłonął ogień nadziei dla setek kolejnych psów, które znalazły domy, miłość i drugie życie. Nemo był początkiem czegoś pięknego, symbolem tego, że razem możemy zmieniać świat. Dziękujemy, że jesteście z nami i pomagacie tworzyć takie historie. Kiwi to nasz wiekowy, cudowny dziadunio, który dziś biega już po tęczowych łąkach. Trafił do nas w najtrudniejszym momencie swojego życia, po śmierci swojej ukochanej pani. Stracił wszystko, co znał i kochał. W schronisku, gdzie spędził długi czas, jego smutne oczy mówiły więcej niż słowa. Kiwi nie miał siły, nie miał nadziei, nie miał już chęci do życia. A rodzina? Majątek zabrali, ale psa, wiernego towarzysza jego pani, uznali za niepotrzebny ciężar. Był wycieńczony. Jego organizm nigdy nie zaznał leczenia, choroby starcze wyniszczały go każdego dnia. Kiedy do nas trafił, był cieniem psa, zamkniętym w sobie, smutnym i tak bardzo samotnym. Przytulał się do nas, patrzył w oczy wzrokiem, który błagał: nie chcę już żyć. Ale my wiedzieliśmy, że nie możemy się poddać, że musimy dać mu szansę, której świat wcześniej mu odmówił. Rozpoczęła się walka. Wizyty u lekarzy, diagnozy i leczenie to jedno, ale prawdziwym wyzwaniem było przywrócenie mu radości życia. Godziny spacerów, które na początku były tylko krokiem za krokiem.
próby zabaw, na które Kiwi reagował obojętnością, jakby zapomniał, czym jest radość. Ale nie poddaliśmy się. Dzień po dniu, krok po kroku, Kiwi zaczął się zmieniać. Jego ogon, który był wcześniej bezwładny jak jego nadzieja, zaczął powoli merdać. Jego smutny wzrok nabrał blasku. Był małym pieskiem, ale gdy w końcu poczuł się lepiej, miał w sobie niesamowitą energię. Zdrowe stawy pozwoliły mu biegać, brykać jak szczeniak, choć miał już swoje lata. Kiwi stał się innym psem. Znowu chciał żyć. I wtedy pojawiła się nadzieja na dom. Ogłoszenia adopcyjne, telefony, a po kilku dniach trafiła się ta rozmowa. Ankieta, wizyta przedadopcyjna i zachwyt, który pamiętamy do dziś. Kiwi trafił do pani doktor, której serce było tak wielkie, że pomieściło całą jego historię. To był dom jak z bajki. Ogromny, ciepły, z pięknym ogrodem, gdzie Kiwi mógł biegać ile tylko chciał. A co najważniejsze, pani doktor miała gabinet w domu, więc Kiwi nigdy nie był sam. Był kochany, rozpieszczany i otoczony opieką, o jakiej wcześniej mógł tylko marzyć. Kiwi spędził w tym domu 5 cudownych lat. Odszedł w wieku 19 lat. Kochany, szczęśliwy, bezpieczny. Kiedy przyszła ta chwila, wszyscy przeżyliśmy żałobę. Choć wiedzieliśmy, że daliśmy mu wszystko, co mogliśmy, jego strata bolała tak, jakby odszedł ktoś z rodziny. Bo Kiwi nią był. Był symbolem tego, że nigdy nie jest za późno, by przywrócić życie i nadzieję. Kiwi pokazał nam, że miłość potrafi odbudować to, co wydawało się stracone. Dzięki wam, drodzy darczyńcy, ten staruszek mógł doświadczyć szczęścia i troski, której wcześniej nie zaznał. Każdy jego uśmiech, każdy krok po ogrodzie i każde merdnięcie ogonem to wasza zasługa. To wy daliście mu drugą szansę i za to z całego serca dziękujemy. Gienia. Mała, przerażona suczka, której życie przez długi czas było jednym wielkim koszmarem. Trafiła do nas po anonimowym zgłoszeniu. Ktoś napisał, że na wsi, w obskurnym budynku gospodarczym od 2 lat siedzi piesek. Wyje i płacze tak rozpaczliwie, że serce pęka na sam dźwięk. Nie zastanawialiśmy się długo. Interwencja była konieczna. To, co tam zastaliśmy na miejscu, było trudne do opisania. Gienia spędziła 2 lata zamknięta w ciemnym, brudnym pomieszczeniu, które było jej więzieniem. Jadła resztki śmieci, pokryte jajami much, spała na kawałku starej szmaty, a w tym samym miejscu załatwiała swoje potrzeby. Całe jej małe ciałko było pokryte pchłami, a od ich jadu niemal całkowicie straciła sierść. Patrzyliśmy na nią i wiedzieliśmy, że jej ból nie był tylko fizyczny. To było przerażenie, jakie zostawia po sobie brak miłości i samotność. Gienia nigdy wcześniej nie zaznała czułości. Nikt tej małej suni nie przytulał, nikt jej nie głaskał. Bała się ludzi tak bardzo, że na ich widok wyła z przerażenia. Każdy krok w jej stronę wywoływał w niej panikę. Każda uniesiona ręka czy przedmiot trzymany w dłoni sprawiał, że chciała uciec przez ściany. Gienia musiała być bita, zastraszona. Tego nie można było wymazać w jeden dzień. Martwiliśmy się, czy damy radę. Czy uda się odbudować w niej choć cień zaufania do człowieka, ale nie poddaliśmy się. Powolna, systematyczna praca, dzień po dniu, krok za krokiem, zaczynała przynosić efekty. Z początku podchodziła niepewnie, na dystans, krzycząc na nas z daleka, jakby chciała powiedzieć: chcę, ale się boję. Machanie ogonkiem było pierwszym znakiem, że coś się zmienia, że gdzieś tam, pod warstwą strachu, jest ukryta nadzieja. Dziś Gienia to zupełnie inny pies. Pokonała swoje demony, choć droga była trudna. Nadal jest suczką wrażliwą, ale teraz kocha i jest kochana. Uwielbia się przytulać, lgnie do opiekunki w naszym azylu i nie odstępuje jej na krok. Jest o nią zazdrosna, jakby chciała nadrobić wszystkie te stracone lata, kiedy nikt jej nie chciał i nikt nie walczył o jej serce. Gienia jest jeszcze młoda i prześliczna. Przed nią całe życie, które wreszcie może być dobre i pełne miłości. Szukamy dla niej wyjątkowego domu, miejsca, gdzie cierpliwość i zrozumienie będą kluczem do jej dalszej przemiany. Potrzebuje opiekunów, którzy pokochają ją taką, jaka jest i którzy z szacunkiem spojrzą na jej przeszłość.
Może ktoś z was, naszych słuchaczy, poczuje, że to właśnie Gienia powinna stać się częścią jego rodziny? Ona naprawdę zasługuje na swoją własną kanapę i człowieka, który już nigdy jej nie zawiedzie. Tora, suczka w typie owczarka staroniemieckiego, która skradła nasze serca i zostawiła po sobie pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić. Zabraliśmy ją z jednego z najgorszych schronisk, z Radys, miejsca, które wciąż powraca w naszych myślach jako symbol cierpienia i samotności zwierząt. Tora była jednym z tych psów, które przeszły przez piekło. Jej ciało pokrywały rany, brud, błoto, a w jej oczach był tylko strach. Gdy ktokolwiek się do niej zbliżał, cała się trzęsła, kładła na ziemi, pokazując bezbrzeżną uległość, jakby chciała błagać, by nikt nie zrobił jej krzywdy. Pierwsze dni były pełne ciszy, nieufności i nieśmiałych spojrzeń. Ale Tora szybko zrozumiała, że tutaj nie musi się bać. Zobaczyła, że jest kochana, że ludzkie ręce potrafią głaskać, a nie krzywdzić. Jej przemiana była cudem, który mogłam oglądać dzień po dniu. Z wystraszonego, skulonego cienia psa zaczęła się wyłaniać radosna, pełna energii suczka, która tak bardzo potrzebowała bliskości człowieka. Zaczęła machać ogonem, biegać z radością i prosić o zabawę, jakby chciała nadrobić te wszystkie stracone lata. Była piękna. Jej majestatyczna sylwetka, łagodne oczy i ciepłe serce sprawiały, że nie mogła długo czekać na dom. Szybko znalazła rodzinę, ale los okazał się przewrotny. Nie zgodziła się z psem rezydentem i wróciła do nas. To był moment, który zapamiętam na zawsze. Spojrzałam na Torę i podjęłam decyzję. Zostaje ze mną na zawsze. Nie pozwolę, by znów czuła się niechciana. Zamieszkała u mnie i, ku mojemu zaskoczeniu, z moimi 4 psami dogadywała się rewelacyjnie. Szczególnie przypadł jej do gustu Czesio, który był jej wzrostu i zdawał się rozumieć ją najlepiej. Razem tworzyli niesamowity duet, jakby byli dla siebie stworzeni. Była radosna, szalona i tak pełna życia, że nie sposób było nie uśmiechnąć się, patrząc na nią. Wyjazdy nad wodę były jej największą miłością. Pływała z zapałem, goniła kaczki, choć nigdy żadnej nie złapała, i kopała w ogrodzie z prawdziwą pasją. Potrafiła tak wielką dziurę wykopać, że razem z Cześkiem chowali się w niej, a my ich szukaliśmy, wołając ich imiona. Tora była z nami przez 10 lat. 10 lat pełnych miłości, radości i wspólnych chwil, które stały się najcenniejszymi wspomnieniami. Odeszła niedawno, cicho, spokojnie, chyba z tęsknoty za Czesiem, który odszedł 6 miesięcy przed nią. Ich przyjaźń była czymś wyjątkowym, a pustka, którą zostawili, wciąż boli. Trudno mi o tym pisać, ale wierzę, że Tora i Czesio biegają teraz razem po niebiańskich łąkach, szczęśliwi, wolni od bólu i cierpienia. Tora była jednym z tych psów, które nauczyły mnie, czym jest bezwarunkowa miłość i jak wielką siłę ma zaufanie, które rodzi się powoli, ale zostaje na zawsze. Dzięki wam, naszym darczyńcom, mogliśmy dać jej nowe życie, pełne ciepła i bezpieczeństwa. To wy pomogliście napisać jej historię na nowo. Dziękuję, że zawsze jesteście z nami. Korek to prawdziwy wojownik, który przeszedł drogę od cierpienia na autostradzie po wypadku do życia pełnego miłości i szczęścia. Znaleziony w koszmarnym stanie. Połamane łapy, miednica, żebra, a do tego pęknięty pęcherz. To był obraz, który mroził krew w żyłach. Nie wiedzieliśmy, czy uda się go uratować. Natychmiast potrzebował operacji, bo każda chwila była na wagę życia. Dzięki znakomitej opiece weterynaryjnej i niesamowitej walce o jego zdrowie, Korek przeszedł 3 skomplikowane operacje. Przez kilka długich miesięcy walczył o siebie. To był trudny okres, dla niego i dla nas. Praktycznie co 2 dni wizyty u lekarzy, dziesiątki zastrzyków i kroplówek, a do tego zamknięcie w klatce. Nie mógł się ruszać, bo każdy ruch mógł zniweczyć ciężko wypracowany postęp. Patrzyliśmy na jego cierpienie i wiedzieliśmy, że musimy dać mu siłę, której sam już miał coraz mniej. Ale Korek miał w sobie coś wyjątkowego. Ogromną wolę życia. Nawet w najgorszych chwilach, kiedy ledwo mógł się podnieść, na nasz widok piszczał z radości, machał ogonem, jakby chciał powiedzieć: dziękuję, że we mnie wierzycie.
Jego apetyt i radość na nasz widok były dla nas sygnałem, że warto walczyć do końca. Rehabilitacja trwała ponad 4 miesiące. To były tygodnie pełne wyzwań, małych kroków i nadziei, która rosła z każdym dniem. Ale jego efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Korek nie tylko stanął na nogi, ale stał się zdrowym, pełnym energii psem. Dziś nie ma śladu po tamtych tragicznych dniach. Korek ma bzika na punkcie aportowania. Potrafi biegać za piłką bez końca, a radość w jego oczach jest najpiękniejszą nagrodą za wszystkie wspólne trudne chwile. Jeszcze wtedy, kiedy trafił pod naszą opiekę, zgłosiło się małżeństwo, które powiedziało: nieważne, czy będzie zdrowy, czy nie, chcemy dać mu dom. Czekali na niego cierpliwie, miesiącami, aż stanie na nogi. Wizyta przedadopcyjna, ankieta, wszystko było wzorcowe. To była rodzina, która od pierwszych słów pokazała, że dla Korka są gotowi na wszystko. Dziś Korek ma cudowny dom, w którym jest kochany, rozpieszczany i traktowany jak prawdziwy członek rodziny. A na początku tego roku w jego życiu pojawił się nowy członek rodziny, mały chłopiec, Filip. Relacje opiekunów chwytają za serce. Korek z miejsca przyjął rolę opiekuna i obrońcy małego Filipa. Jest dla niego jak starszy brat, cierpliwy i troskliwy. Strzeże go, towarzyszy mu i pilnuje, jakby wiedział, że to jego najważniejsza misja. Opiekunowie są wzruszeni tym, jakim cudownym psem stał się Korek i jak wiele miłości ma w sobie do tego małego człowieka. Oczywiście mamy stały kontakt z rodziną Korka. Jego historia jest dla nas dowodem, że nawet z najgorszych sytuacji można wyjść zwycięsko, jeśli tylko ma się wokół siebie ludzi, którzy nie pozwolą się poddać. Korek jest żywym przykładem tego, że miłość i determinacja potrafią zdziałać cuda. A jego historia to również zasługa was, naszych darczyńców. To dzięki wam mogliśmy podarować mu życie, o którym nawet nie śmiał marzyć. Dziękujemy, że jesteście z nami i pomagacie pisać takie szczęśliwe zakończenia. Boże Narodzenie 2019 roku. Pierwszy dzień świąt, kiedy świat powinien być pełen ciepła, spokoju i rodzinnych chwil. Telefon zadzwonił nieoczekiwanie. Na stacji benzynowej leży duży pies, śpi na śniegu, a na jego szyi widać poważną ranę. Mimo bólu podchodzi do ludzi z ufnością, jakby błagał o pomoc, ale nie pozwala się dotknąć. Nie było na co czekać. W święta trudno o hoteliki, a nasz azyl już tętnił życiem i opieką nad innymi psiakami. Wiedzieliśmy, że Olaf, bo takie imię otrzymał, musi trafić do nas, do domu. Wpakowaliśmy go do auta i zabraliśmy ze sobą, nie myśląc o tym, że zamiast spokoju wkradnie się chaos. Było warto. W tym świątecznym harmidrze Olaf stał się częścią naszego domu. Było trochę zazdrości ze strony naszej piątki psów, ale jakby instynktownie wyczuły, że ten nowy, ranny towarzysz potrzebuje więcej uwagi i troski. Opiekowaliśmy się nim najlepiej, jak mogliśmy. Trochę oszukiwaliśmy go, żeby udało się opatrzyć ranę. Trochę tuliliśmy, żeby poczuł, że jest bezpieczny. Olaf cicho znosił wszystko, ufając nam z każdą minutą bardziej. Tuż po świętach trafiliśmy do lekarza. Diagnoza była jasna. Olaf stoczył walkę z jakimś zwierzęciem. Poszarpana szyja wymagała 36 szwów, serii zastrzyków i codziennych opatrunków. Mimo bólu Olaf patrzył na nas z wdzięcznością, a my wiedzieliśmy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wrócił do zdrowia. W międzyczasie zrobiliśmy mu zdjęcie i wrzuciliśmy do mediów społecznościowych. To, co się stało później, było prawdziwym świątecznym cudem. Udostępnialiście jego historię, pisaliście, szukaliście, aż w końcu, tuż przed Sylwestrem, zadzwonił telefon. Proszę państwa, ten pies to nasz Moro. Umieraliśmy ze strachu przez całe święta. Szukaliśmy go dniami i nocami, myśleliśmy, że nie żyje. Jeszcze tego samego dnia jego opiekunowie przyjechali po swojego pupila. Kiedy zobaczyli Olafa, a właściwie Moro, radość i wzruszenie zalały cały dom. Pani płakała. Kilkunastoletni chłopiec wręcz krzyczał z radości przez łzy, a Moro, cały w szwach, szalał ze szczęścia. W jednej chwili wszystko stało się jasne. Wracał tam, gdzie jego miejsce. To była jedna z tych historii, które pokazują, że cuda zdarzają się nawet na stacjach benzynowych w mroźne świąteczne dni. Dzięki waszej pomocy,
Dzięki waszemu wsparciu i zaufaniu mogliśmy mu pomóc. A rodzina, która odzyskała swojego ukochanego przyjaciela, dostała najpiękniejszy prezent, jaki mogła sobie wyobrazić. Nasza misja ratowania zwierząt nie jest łatwa. Pełna jest wyzwań, łez i chwil zwątpienia. Jednak dla takich momentów, jakie opisaliśmy dzisiaj, warto to robić. Dzięki waszemu wsparciu, waszej dobroci i hojności udało nam się oddać do adopcji setki zwierząt, do domów pełnych miłości, ciepła i troski. Każde z tych uratowanych istnień to nowy rozdział, druga szansa, której bez was nie bylibyśmy w stanie im podarować. To wy, nasi drodzy darczyńcy, jesteście prawdziwymi bohaterami. Nasze zaangażowanie to tylko iskierka, która nie miałaby siły rozbłysnąć, gdyby nie wasze wielkie serca. To wy jesteście świętymi Mikołajami tych czworonożnych istot. To dzięki wam merdające ogonki, ufne oczy i wdzięczne serca znów mogą cieszyć się życiem. Dziękujemy, że jesteście z nami, że ratujecie razem z nami. Razem tworzymy cuda. Dla nich, dla tych, którzy sami nie potrafią poprosić o pomoc.